Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry, pewnie już większość z Was wie o tym, że niestety, chociaż to było do przewidzenia, bo taka jest procedura poniekąd, ksiądz Piotr Glas usłyszał zarzuty i został zatrzymany przez brytyjską policję. Postawiono mu kilka zarzutów odnoszących się do nieprzyzwoitych zachowań względem nieletnich. I z tą informacją chciałem Was dzisiaj zapoznać, bo oczywiście w tej materii będzie ksiądz Piotr maglowany, w cudzysłowie, bardzo intensywnie i nie będzie najmniejszych naleciałości, jeżeli chodzi o zachowanie jakiejś poufności, jak to się należy każdej nieskazanej osobie. Natomiast w przypadku księdza Piotra personalia są powszechnie już znane i każdy element w zasadzie tej sprawy stał się już sprawą publiczną, mimo tego, że przecież jest domniemanie niewinności. Więc posłuchajcie, księdzu Piotrowi postawiono, jak już wspomniałem, kilka zarzutów odnoszących się do nieprzyzwoitych zachowań względem nieletnich. I teraz jest pytanie, jak dalej potoczy się to postępowanie i który sąd będzie je prowadził, bo w tej kwestii pojawiło się zamieszanie. Jak doskonale wiecie, niedawno świat obiegła informacja, że brytyjska policja zatrzymała księdza Piotra Glasa. Duchownemu postawiono 8 zarzutów tak zwanej rażącej nieprzyzwoitości wobec dziecka oraz 2 zarzuty napaści na dziecko. Jak poinformowano, przestępstw tych ksiądz miał się dopuścić w latach 2002-2008. Ja pod koniec tego filmu zamieszczę odniesienie się właśnie już do tej sprawy, którą już nagrałem jakiś czas temu, a która na szczęście nie została zablokowana przez nieżyczliwe tutaj osoby, które dybią na ten kanał i próbują właśnie blokować wszystkie materiały związane z księdzem Piotrem Glasem, które tutaj służą temu, żeby wskazywać też obiektywne okoliczności na niewinność księdza Piotra, a to będzie na samym końcu jako odnośnik do tego materiału, którego aktualnie słuchacie. Wracając do tej kwestii, którą w tym filmie poruszam, sprawą zajmuje się sąd w Wielkiej Brytanii, a ksiądz ma odpowiadać z wolnej stopy. Do czasu wyjaśnienia sprawy biskup diecezji Portsmouth zawiesił księdza Piotra w obowiązkach. Ksiądz Glas jest pochodzącym z Polski egzorcystą, który został w 2002 roku inkardytowany, czyli przyjęty do diecezji właśnie w Wielkiej Brytanii, w południowej Anglii konkretniej, gdzie jako ksiądz diecezjalny podjął wówczas pracę duszpasterską na wyspie Jersey. I teraz tak, po pierwsze, chociaż formalnie Kościół w Polsce nie odpowiada za działalność księdza Piotra Glasa, świat jakiś czas temu, kilka tygodni, obiegła informacja, że to polski ksiądz dopuścił się przestępstw. Od razu w zasadzie podając personalia tego księdza, co oczywiście, mówię, w przypadku tak zwanej normalnej, w cudzysłowie, osoby nie miałoby miejsca. No ale dalej. Po drugie, sprawa nie jest oczywista, ponieważ mimo przeniesienia do innej diecezji, ksiądz Glas prowadzi szeroko zakrojone działania w Polsce, o czym zresztą wszyscy doskonale wiecie. Ksiądz Piotr pisał książki dla polskich wydawnictw, prowadził w Polsce konferencje, rekolekcje. Wiele wydarzeń odbywało się właśnie z jego udziałem. Formalnie ksiądz Piotr jednak nie odpowiadał przed polskimi zwierzchnikami. Na dodatek, jak podaje rzecznik Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do której należał ksiądz, będąc w Polsce, 4 lata po przyjęciu święceń kapłańskich, czyli w 1989 roku,
Pozytywnie została przyjęta jego prośba o skierowanie go do Anglii, do pracy wśród Polonii. Na koniec 2001 roku poprosił przełożonych o pozwolenie na formalne przejście do diecezji i odejście ze zgromadzenia. I teraz rzecznik zgromadzenia dla portalu Stacja 7 wyjaśnił, cytuję, że w okresie, gdy ksiądz Piotr Glas był członkiem zgromadzenia, nie odnotowano jakichkolwiek skarg, zarówno przełożonych, jak i świeckich, na jakieś ewentualne niewłaściwe zachowania tego księdza, a tym bardziej czyny o charakterze nadużyć czy przestępstw o podłożu seksualnym. I teraz cytując dalej. Obecne władze Towarzystwa Chrystusowego starają się rzetelnie wypełniać przepisy prawa świeckiego i kościelnego odnośnie do ochrony nieletnich, jak również otaczać wsparciem ofiary ujawnionych przestępstw. Jednocześnie jesteśmy otwarci i gotowi na sprawdzenie i wyjaśnienie sygnałów na powyższy temat, przedstawianych nam przez osoby z zewnątrz, w tym przez przedstawicieli mediów. Koniec cytatu. Tak czytamy właśnie w tym oświadczeniu. I teraz tak, zgodnie z powyższym, zatem, to biskup brytyjski diecezji Portsmouth będzie musiał, o ile zarzuty wobec księdza się potwierdzą, przeprowadzić postępowanie kanoniczne, zadbać o pokrzywdzonych, odpowiadać za ewentualne zaniedbania, jeśli były wcześniej jakieś zgłoszenia i na nie nie reagowano. Tak wyglądają właśnie procedury w Polsce i tak byłaby prowadzona ta sprawa, gdyby ksiądz należał do polskiej diecezji. Natomiast jeżeli chodzi o księdza Piotra, to tak jak wspomniałem, jak sami zresztą usłyszeliście, podczas jego pracy w Polsce nie było żadnych zgłoszeń o jakieś niewłaściwe postępowanie księdza Piotra, nie było żadnych skarg, nie było żadnych donosów anonimowych, ani żadnych nieanonimowych, jak zresztą przed chwilą to słyszeliście, o czym poinformował właśnie rzecznik Towarzystwa Chrystusowego. Nagle te rzeczy jakieś rzekome pojawiły się właśnie w latach, kiedy ksiądz Piotr był egzorcystą, o czym zresztą informowałem już wcześniej w tym filmiku, wskazując na to, filmiku, do którego oczywiście tutaj będzie odnośnik na końcu, ale wskazując na to, że gdyby ksiądz Piotr dopuszczał się takich zachowań właśnie jak te, o które jest oskarżany, te jego egzorcyzmy nie miałyby prawa być skuteczne po prostu. No ale to jedna z przesłanek, oczywiście ich tam jest więcej. Nie jest oczywiście nic wykluczone, bo ludzie się zmieniają, każdy jest tylko człowiekiem, ale w przypadku księdza Piotra naprawdę trudno jest uwierzyć w to, że tak znacząco, tym bardziej, że mówię, gdyby ktoś miał tego typu skłonności, to one zazwyczaj objawiają się dużo wcześniej. Niestety w wielu tego typu przypadkach to wygląda tak, że jeżeli ksiądz rzeczywiście, w przypadku księży, to już na tym polu zostańmy, jeżeli ksiądz taki czy inny przejawia tego typu skłonności, to ta praktyka właśnie sprzed tych dziesięcioleci wskazywała na to, że rzeczywiście były zgłoszenia, biskup miejsca go przenosił, takiego księdza, do innej parafii, niby sprawa się miała w ten sposób rozwiązać, tam pojawiały się podobne zachowania i ten ksiądz znowu został przenoszony. I to tak trwało, prawda? Wiele takich przypadków można, może niewiele, ale jakieś takie przypadki były, to co do tego nie ulega wątpliwości. Natomiast jak słyszeliśmy, w przypadku księdza Piotra żadnych takich przypadków nie było. Nagle w Anglii się pojawiły właśnie w latach 2001-2008, a ktoś po tutaj 12 chyba latach, czy 14,
czy jeszcze więcej, no bo jeżeli one tam od 2001, no to po 20 w zasadzie 3 latach sobie o nich jakby przypomniał i tutaj ksiądz Piotr został, mówię, zatrzymany przez policję i będzie musiał się bronić, co nie będzie zbyt proste, bo dochodzą takie informacje choćby z tego na tej płaszczyźnie, że ksiądz Piotr mógł się tak zwanych tych czynów dopuścić w jakimś ograniczonym zakresie, takim czy innym, podczas egzorcyzmów, o czym też mówiłem, jak wygląda egzorcyzm, że po prostu niektórych części ciała po prostu trzeba dotknąć, jeżeli one były źródłem problemu, no i jeżeli coś takiego, no to tak jak lekarz, który bada, tylko tam mamy chorobę fizyczną i jeżeli idziemy do lekarza i mówimy, że boli nas głowa, no to lekarz ma obowiązek zbadać głowę. Jeżeli mówimy, że boli nas klatka piersiowa, no to lekarz ma obowiązek zbadać klatkę piersiową. Jeżeli nas bolą no właśnie te miejsca intymne, takie czy inne, no to też ma obowiązek to zbadać. W przypadku egzorcyzmu jest przeprowadzany swoisty wywiad. No, egzorcysta próbuje się dowiedzieć, co jest źródłem opętania, którędy demon, kolokwialnie mówiąc, wszedł w człowieka i tam zamieszkuje, bo to jest ta brama, ta furtka, która stanowi swojego rodzaju punkt dostępu, który należałoby zamknąć. W tym mówimy bez przerwy o tej rzeczywistości duchowej. No oczywiście tego nie widać w takim znaczeniu, jak bada to lekarz świecki, dlatego trudno jest przed sądem świeckim udowodnić, że te miejsca były dotykane właśnie na przykład w takim zakresie, że ksiądz próbował w ten sposób podczas walki duchowej takiej osobie pomóc, prawda? No tego nie widać, no szatana nie widać, no jak można przed sądem świeckim powiedzieć, no tak, szatan istnieje, wszedł przez organ taki czy inny, na przykład, bo ktoś w tej chwili teoretyzuje, no ale zakładając właśnie taki ciąg myślowy, że szatan wszedł po prostu w wyniku na przykład aktu kazirodztwa, albo pedofilii, albo prostytucji właśnie, no, coś takiego jest możliwe, albo przekleństwa rzuconego. No i teraz proszę udowodnić, że to istnieje. No to jest szalenie trudna sprawa. Nie wiem, jaki sąd świecki ma kompetencje do tego, żeby to oceniać, no bo on ocenia, ktoś mnie dotknął, no i nie powinien tego robić, bo przecież nie jest lekarzem w takim znaczeniu, że nie posiada prawda, wykształcenia medycznego. No a jeżeli jest lekarzem dusz, no to no w tą duchowość, jak wiemy, na Zachodzie się nie wierzy aż tak bardzo. Żałuję, że nie możecie posłuchać tego filmiku, w którym ksiądz Piotr porusza właśnie ten zakres upadku Zachodu, ale mówię, no nieżyczliwe osoby działają i robią wszystko, żeby blokować filmy właśnie z księdzem Piotrem. Bardzo mi z tego powodu przykro i mam nadzieję, że uda nam się tą walkę wygrać. Bardzo Was proszę o modlitwę w związku z tym też i za ten kanał, i za księdza Piotra, tym bardziej. A jeżeli nie macie czasu na modlitwę za ten kanał i za księdza Piotra, to lepiej proszę Was o modlitwę za księdza Piotra, bo jego misja jest zdecydowanie ważniejsza niż misja tego kanału. I miejmy nadzieję, że w wyniku właśnie działalności i wstawiennictwa Matki Najświętszej uda się
uda się pozytywnie załatwić wszystkie sprawy i wyjść na prostą i ksiądz Piotr zostanie oczyszczony z zarzutów, a ten kanał dalej będzie mógł funkcjonować i informować Was między innymi właśnie o takich sprawach, jak ta tutaj. I to na dzisiaj tyle. Bądźmy razem, bądźmy jednością i módlmy się w tych szczególnie ważnych właśnie sprawach, żebyśmy mogli wygrać, prawda, w tym znaczeniu, żeby zło nie zatriumfowało. Jeżeli ksiądz Piotr, co mówię, trudno mi jest uwierzyć w to, że mógłby się dopuścić świadomie tego typu czynów i z premedytacją, jeżeli to nie było motywowane właśnie wyższym dobrem walki duchowej, to niech zatriumfuje sprawiedliwość w takim zakresie, ale niech to będzie sprawiedliwość sprawiedliwa, a nie sprawiedliwość nacechowana jakąś zemstą, czy nienawiścią, czy zawiścią. W tym znaczeniu mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I to tyle na ten temat. Chciałem Was z tą informacją właśnie zostawić, też powiedzieć, że nadal niestety kanał ma te dwie blokady. Prowadzimy właśnie tutaj proces odwoławczy i bardzo Was proszę też o modlitwę za to, że informacje właśnie o księdzu Piotrze spowodowały nałożenie od jakichś właśnie nieżyczliwych osób blokad na ten kanał i mam nadzieję, że to się uda przezwyciężyć. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie i z Bogiem.